Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Paweł Łeszczyński, a to jest pierwszy odcinek Loando Podcast, czyli rzecz o pracy w największej fintechowej grupie w Polsce. Podczas każdej audycji poznacie jednego z pracowników grupy Loando. Dzisiaj moim rozmówcą będzie Michał Krawiel, redaktor naczelny portalu zagrano.pl. Postaramy się więc znaleźć miejsce dla gamingowej platformy w fintechowym krajobrazie. Na początek może kilka słów o sobie i powiedz, czym jest portal zagrano.pl. Cześć, ja jestem redaktorem naczelnym Zagrano. Wcześniej pracowałem w branży dziennikarskiej. Później zacząłem w naszej fintechowej grupie Loando pracować w Affiliate 44 jako account manager. No i tak przy okazji pojawił się pomysł na Zagrano i Zagrano ma być portalem dla dojrzałych graczy, ale nie tylko dla samych graczy, ale dla odbiorców kultury popularnej, czyli mamy jeszcze działy dotyczące komiksów, seriali. Chcemy mieć taką synergię między całą popkulturą. Zagrano kojarzy się bezpośrednio z graniem, ale potraktujemy ten portal jako coś nie tylko o grach, coś więcej, czyli znajdziemy na nim recenzje gier, ale znajdziemy też recenzje serialów, teksty publicystyczne dotyczące komiksów czy produkcji telewizyjnych Netflixa, HBO czy Showmax. Wspomniałeś o tym, że Zagrano kojarzy się z grami. Ale jeżeli chodzi o grupę Loando, no to Loando i świat gamingowy łączą raczej odległe skojarzenia. Może powiedziałbyś nam, jak to się stało, że w grupie finansowej znalazło się miejsce dla portalu o grach, serialach, komiksach? Ja bym tak chyba powiedział, że nie aż tak daleko, ponieważ pracujemy w tej cyfrowej części gospodarki, czyli tak naprawdę między portalem porównywarką pożyczkową a stroną o grach. No, jest pewien rozrzut, ale to dalej to jest internet tak naprawdę i w tym się rozwijamy. A skąd pomysł? Z rozmów, z otwartości zarządu i też możliwości wykorzystania umiejętności, które posiadamy poza tym, czym zajmujemy się normalnie jako account manager. Pracowałem przez 4 lata jako dziennikarz. Przez 1,5 roku byłem wydawcą serwisu internetowego, który miał około 1,5 miliona unique userów miesięcznie, więc to już był całkiem spory portal i te zadania, które wykonywałem wcześniej, mogę wykorzystać w działaniach wewnątrz grupy Loando. Ale myślę, że to jest bardzo fajne, że to jest pokazana otwartość, czyli jest jakiś pomysł, jest projekt, jest jakieś zaplecze intelektualne czy wiedzowe i możemy działać w tym kierunku, że Loando się nie zamyka jedynie na finanse. Czyli pomysł na portal wywodzi się z osobistych pasji, z hobby, tak? Bardziej może też wykorzystania tych rzeczy, które możemy robić i którymi się zajmujemy hobbystycznie, ale też zajmowaliśmy się zawodowo. Bo jeżeli ja recenzowałem gry w drukowanej gazecie, to dlaczego nie miałbym tego robić w portalu, czyli też te umiejętności, które posiadamy. Tak, ale to jest wyszło z takich luźnych rozmów i zamieniło się to już w projekt z krwi i kości, który ma już pewien kształt, który chcemy dalej urabiać. W takim razie udało Ci się znaleźć w obrębie Loando jeszcze jakieś osoby, które zabrałeś na pokład Zagrano? Tak, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, to główną mocą przerwową jest Ewelina z Nancewicz-Pękala, która pracuje jako copywriterka, ale z którą też pracowałem w Gazecie Olsztyńskiej wcześniej i w princie, i w online, więc my też się znaliśmy z innej pracy i znamy swoje umiejętności. A też jest zapaloną graczką, więc fajnie by było to wykorzystać. I Piotr Bińkowski, który również pracuje w Affiliate 44, czyli w tym części Loando zajmujących się afiliacją. I też do skoku pisze teksty. To jest bardzo fajnie, bo ten core zespołu piszącego jest z firmy. Oczywiście zlecamy teksty z freelancerom, bo też są te kontakty, które zostały nawiązane wcześniej w naszych innych pracach. Znamy dziennikarzy, którzy są w stanie napisać fajne teksty i zlecamy. Plus oczywiście obsługą IT czy SEO zajmują się pracownicy Loando, grupy Loando, więc w 80% jest to złożone z pracowników zatrudnionych. A jak udaje Ci się łączyć obowiązki pracy w sieci afiliacyjnej i w pracy dla portalu? Powiem tak, że to jest praca trochę po godzinach, no oczywiście tak naprawdę, ale to kwestia jest organizacji, bo ja jako redaktor naczelny staram się jak najmniej pisać, a tak naprawdę jak najwięcej organizować pracy innym, czyli tak naprawdę ja zajmuję się załatwianiem gier, zajmuję się planowaniem co kiedy ma się pojawić, jaki tekst ma zostać zlecony, no i gdybym musiał pisać regularnie, czyli cała jakaś tam część dużej ilości tekstów, które musiałem generować, byłoby trudno do pogodzenia. Musiałem pracować na 2 etaty, ale w tym momencie jestem w stanie pogodzić te 2 projekty
bez strat dla żadnego z nich. To może powiesz, skąd u Ciebie prywatnie wzięło się zainteresowanie grami? W ogóle zaczęło się bardzo późno, bo ja przed 30 zacząłem grać. Do 30 grałem bardzo mało, ale jakoś tak wylądowała konsola, jak miałem tylko 28 lat w moim mieszkaniu wynajmowanym. Czyli nigdy nie jest za późno na gry. Nie, właśnie to bardzo mi się podobało to wtedy podejście, że jakby zacząłem grać w gry w momencie, w którym miałem już aparat jakby do analizy kultury wyniesiony ze studiów. Już mogłem, podchodziłem do tych gier zupełnie inaczej i też zupełnie, myślę, że szukam też zupełnie innych. A jakie to były studia? Polonistyczne. Więc tak, to co przeczytałem, to mogłem jakby znaleźć pewne odniesienia w grach znaczy nie w każdej grze są odniesienia do jakby kultury wysokiej bądź popularnej, bo niektóre gry po prostu polegają na tym, że przyciskać szybko guziki, ale to tak to jest tworzone, że są rzeczy proste, są bardziej skomplikowane i są różnego rodzaju odbiorcy do każdego tytułu. No i jakoś tak się wkręciłem w te granie. Zaczęło się tam jakby miękko, a później coraz więcej. Później jakby udało nam się przepchnąć pomysł pisania w gazecie codziennej, regionalnej o grach i w portalu, więc też jakby zacząłem zarabiać na tym zainteresowaniu. I tak, a jeżeli jakby drugą jakby tą dla mnie ważną zagraną częścią są komiksy. Komiksami się jaram od dzieciaka, później miałem przerwę na studiach, nie czytałem, wróciłem też koło 30. Może też status finansowy, że teraz łatwiej jest się sobie pozwolić po 30 na kupowanie albumów niż jak się było na studiach, tam były trochę inne priorytety. Czyli studia polonistyczne nie sprzyjały czytaniu komiksów? W ogóle nie sprzyjały czytaniu. Tak mogę tak jakby z perspektywy już powiedzieć, że tak, że najmniej czytałem na studiach. A jeżeli chodzi o jakieś tytuły gier, to pamiętasz jakąś taką przełomową pierwszą, po której wkroczyłeś do tego świata? Nie, bo to są takie najważniejsze gry w ogóle, jak mogę przełomowe. To najważniejsze dla mnie gry, jakie grałem, to The Last of Us, gra opowiadająca o postapokaliptycznym świecie, nawiązująca do prozy Cormaca McCarthy'ego i do wielu innych tekstów opowiadających o apokalipsie. Pierwsza chyba taka bardzo dojrzała fabułowa, jaką grałem, taka dojrzała filmowa, czyli zatrzymaliśmy akcję, a jednocześnie tak naprawdę twórcy skupiali się na relacjach między postaciami. Bardzo duży, jakby bardzo imersyjna gra. Przeszedłem ją na 2 podejścia 17 godzin. To było chyba, nie potrafię aż tak dużo grać. No wiadomo, jeszcze Wiedźmin 3, nasza produkcja. Potem gry się dzielą na te przed Wiedźminem i po Wiedźminie. Czyli jak się zagrało Wiedźmina, to już jakby inaczej smakują inne gry. Ja gram naprawdę dużo i w tej chwili właśnie zdałem sobie sprawę, że gram za dużo i muszę chyba sobie dawkować, bo ciężko jest mi się wypowiedzieć o czymś tak naprawdę super, bo mam w głowie tyle tych rzeczy, że mógł opowiadać 2 godziny. Okej, no to może w takim razie może opowiedz o czymś innym. Jakie są plany rozwoju za Grano na przyszły rok, 2019? No, chcielibyśmy jakby wbić się już w trochę świadomość odbiorców, bo na razie to jest jakby projekt, który dalej raczkuje, więc tam jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. A kiedy wystartował portal? Oficjalnie we wrześniu, tak naprawdę 2 miesiące temu. Pracujemy nad nim od lipca, więc to tak, że te teksty powstają, ale tam jest jeszcze jakby... To jest dość trudna działka, bo jakby o grach może pisać każdy i tego jest mnóstwo sieci. Chcielibyśmy po prostu wejść już w taką jakby rozpoznawalność, żeby wiadomo było, że ktoś chce sprawdzić recenzję, to chce wejść na Zagrano. Ale też chciałbym, żeby to było w ten sposób wyglądało, że nie tylko recenzja, ale też na przykład tekst fajny, krytyczny, bo coś myślę starszego, dość dojrzalszego odbiorcy, czy na przykład problemowy, na przykład, nie wiem, o jakimś tam motywie w grach komputerowych, jakimś tam na przykład styku między na przykład filmami a grami komputerowymi, bardzo takie interdyscyplinarne tematy chcielibyśmy podejmować, więc tu też taki balans między tym, co ma być łatwe i przyjemne dla każdego, czyli recenzje, newsy, plus teksty, na które trzeba poświęcić więcej czasu. I to jest jakby plan rozwoju, czyli chcemy jakby zwiększyć ilość wejść, rozpoznawalność i produkować coraz lepsze treści. Wynajdować też fajnych recenzentów, recenzentki, nowe osoby, które jakby mają jakiś tam potencjał, potrafią pisać, ale jakby ciężko jest się przebić w innych miejscach, to bardzo chętnie bym wynalazł takie perełki dziennikarstwa gamingowego w naszym kraju. I nastawiacie się raczej na długofalową współpracę, czy to są takie gościnne występy? Mamy jakby tam grupę osób, z którymi współpracujemy i to są stałe. Oczywiście, że jak ktoś tam się do mnie odzywa, no to sprawdzamy, jakie przede wszystkim kwestia, jak pisze,
Po drugie też tematów, prawda? Czyli tak naprawdę, czy potrafię wyszukiwać tematy, bo temat może być ciekawy, bo nie wszystko, co jest dla mnie ciekawe, będzie ciekawe dla, nie wiem, kilku tysięcy innych osób. To też trzeba mieć to wyczucie. Ale dalej szukamy jakichś takich współpracowników. Mamy tam jakby ten stały skład, ale zlecamy te teksty w miarę możliwości, bo nie każdy zna się na wszystkim, więc wiadomo, fajnie jest mieć takich kilku specjalistów, że potrzebujemy tekstu, na przykład na teraz o czymś, o tym i o tym. No i mamy osoby do zlecenia, więc też szukamy wewnątrz firmy. Bardzo fajnie było, gdybyśmy znaleźli parę innych osób chętnych do pisania. Znaczy nie tylko o grach mówię, bo to jest szerzej niż tylko gry. Bo... No seriale dzisiaj ogląda chyba każdy. Tak, ale też jest chyba taka tendencja, że portale zajmujące się grami otwierają się na inne rzeczy, związane z kulturą popularną. No teraz też słyszałem o planach Netflixa, żeby robić interaktywne seriale, żeby następna seria Black Mirror miała na przykład kilka alternatywnych zakończeń. Netflix podpisał parę lat temu, czyli 2 lata temu z Markiem Millarem, autorem komiksów. To jest autor scenariusza na przykład do Kikasa, czy scenariusza do komiksu Civil War, czyli ta Wojna Bohaterów, która tam została przerobiona na film marvelowski. Taki bardzo topowy scenarzysta komiksowy podpisał umowę na wyłączność z Netflixem i tam już będą pojawiać się, Netflix będzie wydawał jego komiksy i też będą się pojawiać tylko seriale ekskluzywne na Netflixie, więc to wszystko się przenika. No dobrze, w takim razie pozostaje życzyć powodzenia w tym najbliższym czasie. Ja dziękuję za rozmowę, słuchaczom też dziękuję za poświęcony czas. Kolejny odcinek pojawi się za 2 tygodnie. Żeby go nie przegapić, followujcie nasz profil na LinkedInie, subskrybujcie też kanał na YouTubie.